Polacy, nasi widzowie, którzy nas oglądają, zastanawiają się, za co wezmą i skąd wziąć pieniądze na to, żeby kupić kredki. Ale panie pośle, z tego programu, z tego programu nie pójdzie pieniądze na kredki, na tornistry. Cześć, witam was serdecznie w poniedziałek. Jak zawsze wielkie, ogromne dzięki za wczorajszego live'a. Jeszcze raz przepraszam za moje spóźnienie. Obiecuję solenną poprawę. No i jak to już się stało taką nową świecką tradycją, chciałbym z całego serducha, naprawdę szczerze z całego serducha podziękować Walentynie W, Piotrowi M, Jarosław Łyżwa, Elżbieta K i dwie osoby anonimowe za postawienie mi kawki, czy to na supi, czy bezpośrednio na konto. Wielkie, ogromne, wielkie, jeszcze raz wielkie dzięki. Naprawdę szalenie to doceniam. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy o pieniążkach. Jakżeby inaczej. Jak wiecie, PiS rozpętał taką swoistą gównoburzę, bo inaczej tego nazwać nie można. I postaram się to dzisiaj wam naświetlić. Chodzi o te pieniądze z KPO, znaczy to jest 0,5% z całości KPO, ale PiS rozkręcił aferę, jakby całe pieniądze z KPO Tusk wydał, ukradł. I myślę, że warto o tym powiedzieć. Ten film może być dzisiaj przydługawy, ale myślę, że warto, bo tak jak wam mówiłem na live'ie, starałem się, nie wiem czy mi to wyszło, rozebrać to na czynniki pierwsze i wyjaśnić, bo no, słuchać tylko pisowców to tak jakby, nie wiem, zanurzyć łeb w szambie i wziąć głęboki oddech. Moi drodzy, PiS i cały ten pisowski plankton zaatakował, no, nazwijmy to te KPO, z pełną mocą. I trzeba tu chyba przyznać, żeby to była precyzyjnie zaplanowana akcja. Nie tylko politycy, ale cały ich aparat propagandowy, zaprzyjaźnione media, dziennikarze, czytaj funkcjonariusze, trolle w social mediach, wszyscy ruszyli razem, by uderzyć w flagowy projekt rządu i obrócić w pył jeden z najważniejszych sukcesów ostatnich lat. A uderzyli tak naprawdę w drobnych przedsiębiorców. Uderzyli w małe hotele, restauracje, kluby, które ucierpiały w COVID-zie, gdzie PiS dobijał ich, nawiasem mówiąc, bezlitośnie. Kiedy to PiS zamykał nawet lasy i cmentarze, pamiętamy to wszyscy. Łączna pula Horeca to 1 miliard 226 milionów złotych. Maksymalna dotacja to jest 540 tysięcy złotych. W porównaniu z tym, co kradł PiS, co zresztą pokażę, to są naprawdę grosze. Ale nie to, że ja tu zaznaczam, nie chcę tłumaczyć tu nikogo. PiS-owcy wyciągnęli kilka głupich i ewidentnie przekombinowanych wniosków i na tym oparli cały atak, głównie jachty. Kłamstwo dnia i motyw przewodni, że Polacy będą musieli płacić za te dotacje, no tylko, że zapomnieli dodać, że to nie jest pożyczka, to jest bezzwrotna dotacja. Żaden Polak nie będzie tego spłacał, choć pisowskie szczujnie i ich funkcjonariusze będą wam wmawiać do znudzenia, że Polacy będą to spłacać. Nie, tego nikt nie będzie spłacał. To jest bezzwrotna dotacja. Ale tak jak wspomniałem, pisowska narracja, że no niemal całe KPO Tusk rozkradł, rozdał dla swoich, ale fakty są zgoła inne.
bo z KPO w Polsce już jest 40 miliardów na modernizację sieci energetycznych. Docelowo ma być 70 miliardów. 274 tysiące ocieplonych domów plus 166 tysięcy mieszkań. 465 tysięcy laptopów dla nauczycieli. 295 nisko i zeroemisyjnych autobusów. 5 miliardów 200 milionów złotych na onkologię. Tam pisowcy krzyczą, że na onkologię nic nie dali, że ludzie umierają, chorują. Nie. Już zostało przydzielone 5 miliardów 200 milionów złotych. 12 nowych obwodnic, likwidacja 305 czarnych punktów na drogach. Łącznie 117 miliardów złotych w inwestycje od zdrowia przez energetykę po transport i cyfryzację. Moi drodzy, PiS boi się KPO, bo wie, że to program, który zmienia Polskę. Dlatego dzisiaj, widzimy to już od paru dni, ten zmasowany, chamski po prostu atak. I jeszcze jedna sprawa. Tak naprawdę to, co dzisiaj ja mówię, co dzisiaj powiem, to nie ja powinienem to mówić, nie ja powinienem to upubliczniać, tylko te tak zwane wolne media, które podobno gdzieś mamy. No ale jak to się mówi, im głębiej w las, tym ciemniej. PiS troszeczkę wpadł w własne sidła, o tym też później powiem, ale wychodzi na to, moi kochani, że za aferami, za tą aferą, którą rozpętał PiS, stoją kacze złogi w regionach, w których nic się nie zmieniło tak naprawdę od czasów, jak Polacy pogonili tych pisowskich złodziei od koryta. Więc rwali jak za Morawieckiego. Teraz ich polityczni wodzowie z Kaczyńskim robią z tego taką antytuskową imbę. Przeanalizowałem tak na szybko te wszystkie dane, które zostały opublikowane związane z tymi wnioskami, które teraz są sprawdzane. Za większość z nich, za ich rozpatrzenie odpowiada Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Wie pan, kto stanowi władzę tej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego? Prezesem jest pan Mariusz Bednarz. Od 2017 roku, a więc za waszych czasów. Wiceprezesem jest pan Krystian Kampinos. Od 2019 roku, a więc za waszych czasów. I wiceprezesem jest pani Jolanta Wiśniewska. Od 2020 roku, a więc za waszych czasów. I tu pytanie już do pani poseł. Wracamy do odpowiedzialności politycznej. Tak się buduje swoje zaplecze ludzi zaufanych, którzy będą dzielić gigantyczne miliardy złotych? Tak czy inaczej, te pisowskie pisowcy, nie chcę knąć, wypuścili na KPO cały swój ten chory, dezinformacyjny arsenał. I to nie była żadna spontaniczna akcja, tylko taka zimna, zaplanowana, jak taki precyzyjny zamach na przyszłość Polski. Jak wiecie, Kaczyński się nie cofnie przed niczym i użyje wszystkiego i wszystkich, żeby zniszczyć Polskę, Polaków, byle osiągnąć swój cel. Te polityczne zbiry, zaprzyjaźnione media, sprzedajni dziennikarze i armia tych internetowych hejterów ruszyli razem, by rozjechać jeden z największych sukcesów ostatnich lat i zniszczyć flagowy projekt rządu. I tutaj uprzedzę od razu troli pisowskich, że Tusk blokował wypłatę tych środków. Nie, kurwa, nie blokował. Morawiecki, Kaczyński i cały ten rząd, oni nawet przez te wszystkie lata nie złożyli ani jednego wniosku o wypłatę tych środków, ale to już jest szczegół. Ofiarą tego ich
pisowskiego syfu, tak powiedziałem, padli drobni przedsiębiorcy, małe hotele, knajpy, kluby, które zostały zarżnięte przez ten covidowy zamordyzm pisowców. Tak powiedziałem, który zamykał lasy, cmentarze, dusili gospodarkę bez żadnej logiki. No pisiory, jak wiecie, i ten plankton pisowski mają wielki problem, że firmy turystyczne rozszerzyły swoją ofertę za pomocą kasy z KPO, zgodnie z procedurami i przeznaczeniem zresztą. Zapomnieli już, jak za ich rządów kasę dostawały fundacje zakładane przez ich posłów, rodziny i tych posłów ciocie, kuzynki, kochanki zresztą też. Zapomnieli, jak rozdawali na przykład nieruchomości, jak sypnęli prawie 14 milionów Bąkiewiczowi, jak z publicznych pieniędzy budowali centra pisowskiej propagandy i dotowali faszystowskie organizacje, pomijając przy tym procedury i prawo. Dworki Obajtka, wille Czarka, spa dla posłów. No można by było tutaj długo, bardzo długo wymieniać. Tak jak powiedziałem, to KPO to jest taka kolejna gównoburza dla takich popapranych pisowskich pelikanów, którzy w życiu sami głupiego pita nie potrafią wypełnić. Taka żenująca propaganda dla podburzenia ciemnych mas, które teraz na forach domagają się dymisji Tuska. I to mnie, powiem wam, no, rozbawiło do łez. Dlaczego? Po pierwsze, to jest niecałe 0,5% z całości. Nie wiem, czy to ogarną pisowskie trolle, ale dam takie porównanie. Któryś z nich ma firmę. Przejął firmę, może tak. I w tej firmie jest niecałe 0,5% ludzi z poprzedniego właściciela, którzy są nieuczciwi. Okazało się, że są nieuczciwi i czy też, tak jak żądają dymisji rządu, z likwidację rządu, zamknięcia Tuska do więzienia, już też to słyszałem, czy oni jakby mieli firmę i by mieli te 0,5% z całej firmy nieuczciwych pracowników, czy by też zamknęli firmę i zgłosili się do więzienia. To jest tak no wiem, że to jest ciężkie do zrozumienia dla pisowskich mózgów, ale no przykład chyba jest trafiony. Ale powiem tak, pisowska ciemnoto, konfederackie oszołomy, przejrzyjcie profile swoich, tych prawackich idoli. I tam zobaczycie prawdziwe przekazy dnia. Tak naprawdę wszędzie kopiuj wklej jeden i ten sam. U wszystkich Kaletów, Wosiów, Wójcików i całej tej reszty mafii. No, ci z Konfederacji, ci z PiS-u wszystko łykają bez popitki, bez namysłu. Mało tego, to wszystko powielają. I mlaszczą, delektując się tym toksycznym, można powiedzieć, syfem. Jeden z najlepszych przykładów, zakład pogrzebowy AS Bytom dla jaj, bo jest słynny z tego, że robi se żarty w necie. Też, że dostał środki z KPO na watę cukrową. No, Dworczyk to podłapał, udostępnił jako, że pieniądze z KPO, zakład pogrzebowy, watę cukrową. No oni są tak tępi, tak ograniczeni, że oni nawet nie wyłapują żartów. I mało tego, żeby to zrobił jakiś randomowy, ale zakład pogrzebowy AS Bytom
jest znany z robienia takich jaj. Dworczyk nie załapał, no ale jak ktoś ma kij w dupie i klapki na oczach, to będzie się błaźnił tak jak właśnie Dworczyk. Mało tego. Mencen, dokładnie to samo. Gość sobie zażartował w necie, Mencen puścił jako prawdę. I właśnie taka ciemnota takimi fejkami żyje, łykają to bez namysłu, powielają. No ale dobra, tych idiotyzmów można by było tutaj zrobić osobny film, ale ja nie o tym. No ale Mencen jako Mencen to jest, no powiem wam, zaiste dopiero taki jaskrawy przykład prawicowej uczciwości. No, pojechał po bandzie, no, ale przyszedł czas, by rozmawiać z pisowskim motłochem tak, jak na to zasługuje. No, ale dobra, olejmy Mencena i tutaj chodzi o konkrety. Tylko tak przypomnę, że Mencen, który krytykuje teraz też ramię w ramię z PiS-em KPO, lansuje się na takiego uczciwego, to przypomnę, że koleś wyprowadził ze spółki miliony złotych i przelał je na konto rodzinnej fundacji, ale kto by tam to liczył? No ale jak wam wspominałem wcześniej, pisowcy tak się zagalopowali, że wpadli we własne sidła. Bo najprawdopodobniej nadużycia środków z KPO prowadzą, zgadnijcie gdzie, na Podkarpacie. A kto rządzi na Podkarpaciu? Pisowska wierchuszka. No, taki peszek. KPO, większość środków z KPO, które są wskazywane jako wątpliwe, przesyłała Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, która podlega Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego, gdzie rządzi PiS. Najzabawniejsze, jeśli tak mogę powiedzieć, że pod bekę z KPO próbują się podłączyć dzbany takie jak Konrad Berkowicz, dla którego te hehe, bo terapia zajęciowa. Tak powiedziałem, oni nie potrafią myśleć racjonalnie, jeśli chodzi o tą terapię zajęciową, która jemu by się, no szczególnie, powiem wam, przydała. Tymczasem wnioskującym jest przedszkole dla niepełnosprawnych dzieci. No i mi się wydaje, że nie ma w tym nic zabawnego, że przedszkole dla niepełnosprawnych dzieci chciałoby pieniądze na terapię dla tych dzieci. Ale wiecie, oni nie patrzą, co mówią. Ale wróćmy do Podkarpackiego, do tego złogu pisowskiego, który rozdawał te pieniądze, który składał wnioski, który zatwierdzał, bo to jest chyba najciekawsze. Czy wiesz, że możesz otrzymać 90% bezzwrotnego dofinansowania na zakup nowych jachtów i rozpocząć ich czarterowanie, a więc zacząć zarabiać pasywnie. Główne warunki, jakie musisz spełnić, to posiadanie w Twojej działalności gospodarczej odpowiedniego kodu PKD i wykazać się spadkiem przychodów wynoszącym 30% w okresie pandemii. Mamy olbrzymie sukcesy w tym naborze, wszystkie złożone przez nas wnioski otrzymały dofinansowanie, więc nasz schemat działa. O szczegółach tego pomysłu usłyszysz na naszym kanale na YouTubie. Jest tam filmik, w którym omawiamy całe przedsięwzięcie w postaci czarteru jachtów z dotacją. Wejdź też na naszą stronę internetową edotacje.com.pl i w formularzu zostaw kontakt do siebie, a my do Ciebie zadzwonimy. Moi drodzy, i teraz taka wisienka na torcie, taki smaczek. Tak wspomniałem wcześniej wam, że PiS wpadł we własne sidła, bo to ich radny, pisowski radny z Ostrowi Mazowieckiej, prowadzący biuro posłów Kowalczyka i Grabowskiego, promował i pisał wnioski jachtowe do programu Horeca. I to jeszcze nie koniec.
Edzio Szyszka, szanowny małżonek byłej pani Oborowej, pani premier, jako zastępca przewodniczącego Komisji Oceny Przedsiębiorczości programu oceniał tego typu projekty w regionach rządzonych przez ludzi PiS w Małopolskim, Świętokrzyskim, Lubelskim, Podkarpackim. Za przyznawanie dotacji odpowiadały agencje Urzędu Marszałkowskiego, a nie rząd. W tym agencje z Małopolski i Podkarpacia, w których rządzi PiS. Łączycie kropeczki? Ale to Tusk kradnie, pamiętajcie. No ale ten pisowski radny ma spółkę, która pisze wnioski na jachty z funduszu KPO i namawia filmami na YouTubie. Wnioski te rozpoznają agencje obsadzone pisowcami. Następnie aferę o jachty rozkręca Pola Matysiak, a informacje o podejrzanych wnioskach ukrywa Pelczyńska. Sami sobie to, moi drodzy, połączcie. Chcesz rozszerzyć swoją działalność o nowy, ekscytujący obszar? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Już 18 lipca startuje drugi nabór wniosków do programu Horeca, z którego możesz otrzymać do 540 000 złotych bezzwrotnego dofinansowania z Unii Europejskiej. To doskonała okazja dla firm z branż hotelarstwo, restauracje, catering, turystyka i kultura. W pierwszej turze odnieśliśmy spory sukces, a napisane przez nas wnioski zajmowały pierwsze miejsca na listach rankingowych. Mamy 100% skuteczność. Nie przegap tej szansy. Szczegóły znajdziesz na naszej stronie internetowej edotacje.com.pl. Jest tam formularz kontaktowy, wypełnij go proszę, skontaktujemy się z Tobą. Do zobaczenia na wodzie. No oczywiście ten pan radny szybko zaczął usuwać te reklamowe filmiki z YouTube'a i z innych stron internetowych, no ale chyba mu nikt nie powiedział, że tak naprawdę w internecie nic nie ginie. Tak jak nie ginie działalność szanownego pana Szyszki. Przepraszam, nie Szyszki, Szydło, przepraszam. Edzio Szydło, prywatnie mąż Beaty Szydło, jest zastępcą przewodniczącej w Komisji Oceny Przedsięwzięć w programie Horeca z KPO. Pan Szydło oceniał projekty w regionach samorządowych przez ludzi PiS. Małopolskim, Świętokrzyskim, Lubuskim, Podkarpackim, tam gdzie pojawiają się ludzie PiS-u, tam powstają afery. O tym pisowcy jakoś dziwnie milczą, ale ja nie mam zamiaru. No i powiem wam, że ta para Szydłów to tak naprawdę niezłe ziółka. W okresie od 2006 roku do 2021 roku stowarzyszenie, którym współzarządza właśnie Edward Szyszko, brało udział w co najmniej 33 projektach finansowanych z Funduszu Unii Europejskiej. Łączna wartość tej dotacji z Unii Europejskiej wyniosła, bagatela, drobne, 83 800 000 złotych, z czego 58 milionów to od kiedy żona została premierem. Takie drobne. A oni robią awanturę ekspres do kawy, nie? Czyli ona była premierem, a on w tym czasie wziął kilkadziesiąt milionów. Ale spoko. Nie ma problemu. Nie ma tematu, prawda? No, ale jak wiecie, Szydłowa, no wyjątkowo chciwa, taka typowa chciwa baba z Pcimia. Znaczy nie z Pcimia, z Pcimia Obajtek był.
Taka typowa chciwa baba, bo w maju 2018 roku w Sejmie, broniąc wysokich nagród finansowych, przyznała ministrom jej rządu w 2017 roku, pamiętacie tą głośną sprawę, powiedziała: sławne, nam się te pieniądze należały. Teraz, dzisiaj okazuje się, że Szydło brał udział w przydzielaniu dotacji programu KPO Horeca w województwach podkarpackim, lubuskim i świętokrzyskim. Co za przypadek. To, co jest potrzebne, no to wskazanie we wniosku o dofinansowanie miejsca, gdzie ta działalność ma być wykonywana. No, Mazury, no bo gdzie? Szlak Wielkich Jezior Mazurskich, można pływać przez tydzień w jedną stronę, w drugą stronę po tych Mazurach, czyli takie długoterminowe, tygodniowe czarterowanie łodzi. No i co trzeba zrobić, żeby taką łódź czarterować? No trzeba mieć zapewnione miejsce w porcie. No i my takie kontakty do portów już mamy. Porty są chętne do podpisania takich umów warunkowych. Oczywiście jeśli otrzymacie dotację, no to wtedy od następnego sezonu łódź trzymacie w porcie i możecie wpisać do swojego CIDG dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w danej gminie. Moi drodzy, zło jest zawsze złem. Ktokolwiek by je nie czynił, każde trzeba tępić w zarodku. I tu chyba się wszyscy z tym zgodzimy. Afera PARP, czyli czym się różni obecny rząd od pisowskiego. Rząd PiS, nawet tak mówiłem, nie złożył wniosku o KPO. Obecny rząd wywalczył 250 miliardów z Unii Europejskiej, z czego 0,5% zostało przeznaczone na hotelarstwo, turystykę popandemiczną. Więc fanatycy PiS, zanim napiszą, co straciliśmy, niech najpierw uczciwie powiedzą, co zyskaliśmy i dzięki komu. Po wykryciu tych nieprawidłowości w rozdziale pieniędzy z KPO jest natychmiast reakcja premiera Tuska i szybkie dymisje osób odpowiedzialnych za nadzór nad rozdziałem unijnych pieniędzy. Funduszowe cwaniactwo niektórych przedsiębiorców, bo o tym też trzeba powiedzieć, i nieprawidłowości przy podziale pieniędzy z KPO dokonały się na szczeblu niezależnych ekspertów, którzy oceniają te wnioski, czyli w tym przypadku byli to eksperci pisowscy. To są ludzie od lat będący na listach tak zwanych ekspertów. To nie są, przynajmniej nie powinny być partyjni nominaci, tylko osoby, które wykazały się dorobkiem i doświadczeniem w swoich dziedzinach, ale no, w PiSie tak to nie działa, jak wiecie. Okazuje się, że wśród nich są ludzie nierzetelni, a może i nawet nieuczciwi. O tym zadecyduje postępowanie wyjaśniające, a może i nawet prokuratorskie. 500 000 dla restauratora z Łodzi na 2 jachty, żeby sobie restaurator jachty kupił. To być może najsłynniejsze dziś łodzie w Polsce, zwane przez niektórych jachtami, co ma sugerować luksusowy charakter obiektu. Wyprodukowane przez polską stocznię, która znajduje się tutaj niedaleko na Mazurach. Łódki miały zostać zakupione ze środków KPO, co spotkało się z nagonką ze strony PiS-u i pisowskich mediów jako przykład marnotrawienia pieniędzy i skoku na kasę. A to zupełnie nie tak. Pieniądze, które otrzymamy, miejmy nadzieję, bo jeszcze nie otrzymaliśmy ani złotówki, na razie inwestujemy swoje środki. Wszystkie środki zostały w Polsce. Restaurator z Łodzi postanowił po pandemii rozszerzyć swój biznes. A taki był warunek, że nie można rozwijać bieżącej działalności. Trzeba było wymyśleć coś nowego i to coś nowego musiało pochodzić z listy produktów PKD, które były na stronie PARP-u i między innymi była to wypożyczalnia sprzętu pływającego. Stąd taki pomysł. Program, z którego skorzystał, skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19, gastronomii, turystyki, hotelarstwa i kultury. Nie jacht, tylko łódki żaglowe, ma restaurację i postanowił zdywersyfikować swój biznes. 200 000 z własnych pieniędzy, 400 ma dostać, bo nie dostał nawet złotówki. To są elektryczne łódki, które wynajmuje. Taki prowadzi biznes. Moi drodzy, każdą patologię czy nieprawidłowości
trzeba tępić w zarodku. No i to nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. Tylko dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy złodziej najgłośniej krzyczy łapać złodzieja. No i trochę faktów, moi drodzy, gdzie na pisowskich stronach nie użyczysz nawet słowa. Na ten sektor związany z hotelarstwem, turystyką przypada łącznie 1 200 milionów złotych. Z 250 miliardów złotych z pieniędzy unijnych z całego KPO to jest niecałe 0,5% wszystkich środków. I teraz te słynne jachty. 2 jachty z KPO dla przedsiębiorcy z branży hotelarskiej przy 90% dofinansowania to około 500 tysięcy złotych. Dużo? Jeden jacht kupiony przez pisowską Polska Fundacja Narodowa kosztował bagatela 902 tysiące euro. Nie 500 tysięcy złotych, ale 902 tysiące euro, czyli blisko 4 miliony złotych. Powtórzę, 4 miliony złotych. I podkreślę jeszcze raz. Każdą aferę, każde nieprawidłowości trzeba rozliczać, a każdego winnego trzeba pociągnąć do odpowiedzialności. I nie ma tutaj, czy to jest z PO, z koalicji, z PiS-u. Złodziej jest zawsze złodziejem. Tak samo trzeba wyjaśnić i rozliczyć nieprawidłowości przy wydawaniu tego 0,5% z KPO, ale trzeba też rozliczyć między innymi pisowskie afery, o których w Ruspublice nie usłyszycie nawet słowa, nawet się tym nie zająkną, a przecież wszyscy doskonale wiemy, ile tego jest. Na przykład afera respiratorowa dotyczyła zakupu przez Ministerstwo Zdrowia respiratorów w trakcie pandemii COVID-19 w 2020 roku. Ministerstwo Zdrowia kupiło od handlarza bronią, który się skremował w Rumunii, gdzie nie ma kremacji, ponad 2000 respiratorów za 370 milionów złotych. Przepłacone respiratory okazały się bezużyteczne, po prostu buble. A handlarz zmarł w tajemniczych okolicznościach i go skremowali tam, gdzie nie ma kremacji. Afera NCBR dotyczy nieprawidłowości przy przyznawaniu dotacji na projekty naukowe. W ramach tego procederu środki publiczne były wyprowadzone na masową skalę przez osoby powiązane właśnie z NCBR-em oraz zewnętrzne podmioty. Na podstawie umowy koalicyjnej PiS-NCBR zostało oddane we władanie partii republikańskiej Adama Bielana. Nadzór nad tą instytucją miał polityk republikanów, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek. W raporcie NIK dotyczącym dysponowania środków z NCBR w ramach konkursu Szybka ścieżka, innowacje cyfrowe. Tutaj czytamy o wielu nieprawidłowościach, na przykład dofinansowanie, zakwalifikowano m.in. projekt, który od razu powinien zostać odrzucony, gdyż przekraczał ustalony limit 20 milionów euro. Ustalone nieprawidłowości wykazują również na występowanie mechanizmów korupcjogennych w NCBR. Zarzucono także nieformalny wpływ polityków na działalność NCBR, co nie powinno dziwić w przypadku pisowców. No jest tego wiele, wiele innych. I powtórzę jeszcze raz, nikogo tutaj nie tłumaczę. Po ujawnieniu nieprawidłowości jest reakcja, będą konsekwencje i tak powinno być. Zapisu czegoś takiego nie było. Dzisiejsze położenie stępki jest podwójnie symboliczne, bo rozpoczęcie budowy nowej jednostki ma być jednocześnie pierwszym krokiem do reaktywacji szczecińskiej stoczni. Przyjechaliśmy tutaj, żeby
dać z powrotem nadzieję na rozwój Stoczni Szczecińskiej i dać konkretne zamówienia, stworzyć popyt na statki, może też na okręty, które będą tutaj budowane. To jest szansa dla całej Polski, bo na tym chcemy zbudować całą reindustrializację, odtworzenie rynku dostawców, podwykonawców, zleceń, etc. Tak jak to kiedyś funkcjonowało. Prom będzie miał ponad 200 metrów długości i 30 szerokości, pomieści 400 pasażerów. Będzie wyposażony w silniki na LNG, co umożliwi mu tankowanie w świnoujskim gazoporcie. Śmiało można powiedzieć, że rozpoczynamy nowy, mam nadzieję, proces historyczny, w którym rozpoczniemy budowę serii, powtarzam jeszcze raz, serii promów, które potrzebują polscy armatorzy. Na terenach zamkniętej w 2009 roku stoczni działa kilkadziesiąt firm. Odbudowa przemysłu okrętowego to szansa na zatrudnienie zarówno dla ich pracowników, jak i innych fachowców. Cieszę się, że mam zaszczyt pracować w firmie, w zakładzie pracy, na którym będzie rozpoczęta budowa w tej chwili promu. Wiem, że na całym rynku europejskim, rynku stoczniowym nie ma drugich takich specjalistów i takich mistrzów jak wy. I jestem spokojny o tej inwestycji. Prom dla PŻB ma być gotowy za 3 lata. Finansowanie budowy zapewnia Polski Fundusz Rozwoju. Jacek Gonera, TVP3 Szczecin. Wspomnę jeszcze tylko tak nadmienię, bo to są drobne w porównaniu z tym, co pisowcy porozdawali, ukradli. Przez 8 lat PiS pod stołem dał Kościołowi i Rydzykowi 17,5 miliarda naszych pieniędzy. Dzisiaj wyją o KPO, wyją o Ekspres. Jestem ciekaw i zapytowywuję, gdzie oni wtedy byli. Ale to jest taka, powiem wam, moralność Kalego. Jak Kali ukraść kozę, jest dobrze, jak Kalemu zabrać kozę, to tragedia. No ale u pisowców wielka tragedia, bo branża hotelowo-restauracyjna nie chciała kasy na pomniki Lecha Kaczyńskiego czy kapliczki, nie wiem, mobilne, bojowe ołtarze. Wolała to, co chcą klienci, wolała rozszerzyć swoją działalność. I generalnie rzecz biorąc powiem wam, że no nie bardzo rozumiem tej pisowsko-konfederackiej gównoburzy z dotacjami przyznanymi przedsiębiorcom z KPO, a właściwie tego ich jazgotu o jacht czy spa w pizzerii. I się tak zastanawiam, czy oni udają głupków, czy po prostu nie wiedzą, że jest coś takiego jak ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, która w żaden sposób nie zabrania prowadzenia kilku rodzajów działalności gospodarczej. Nie zabrania również nazywania swojej działalności tak, jak się chce, oczywiście w granicach rozsądku. Najczęściej nazwa przedsiębiorstwa, firmy sugeruje rodzaj prowadzonej działalności, no ale znam wielu przedsiębiorców, którzy oprócz działalności podstawowej prowadzą inne działalności zupełnie z innej branży, co jest też całkowicie normalne. I to pod jedną firmą czy tą samą nazwą. Jedyny wymóg w nazwie firmy to w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej musi być wskazane imię i nazwisko przedsiębiorcy. Wiem coś o tym, bo sam taką działalność prowadzę. Więc mogę nazywać się, nie wiem, tutaj daję oczywiście przykład. Nie wiem, Hot Pizzeria Jan Kowalski i prowadzić działalność gastronomiczną, o ile mam to wpisane w PKD. Ale jednocześnie mogę również prowadzić działalność pod PKD, bodajże to jest 9623Z, działalność spa, saun i łaźni parowych. I to w jednym lokalu, o ile mi warunki na to oczywiście pozwalają. Najważniejsze jest wpisanie w PKD, a nie w nazwie. To tak jakby, nie wiem, ktoś prowadzący zakład usług pogrzebowych, ukłony dla AS Bytom,
nie mógł w tym samym lokalu jako agent ubezpieczeniowy sprzedawać ludziom polisy na życie. Oczywiście, że mógłby. Moi drodzy, często to podkreślam, ale podkreślę jeszcze raz. Tylko 0,5%, niespełna 0,5% z przyznanej na skutki pandemii kwoty przeznaczono na branżę gastronomiczno-hotelarską. To jest ułamek. Z tego 0,5% stanowią zakupione jachty czy ekspresy do kawy, co tak pisowców bolą. No tutaj nie ulegnijmy tej ordynarnej, tej pisowskiej manipulacji przypominającej rozmachem aferę z zegarkiem Nowaka, którego nie wpisał w oświadczeniu majątkowego, no za co został też wyrzucony z PO. PiS, który kradł bez opamiętania, napychał państwową forsą własne kieszenie, teraz drze mordę i apeluje o uczciwość. No, większej hipokryzji chyba nie można znaleźć. Tusk przeprasza i przyrzeka, że wszystko zostanie sprawdzone i rząd rozliczy beneficjentów z każdej złotówki. Podkreślam, że to nie rząd rozdawał te pieniądze, tylko tam, gdzie rządzi PiS, na Podkarpaciu. No ale i powiem wam tak, to stwarza wrażenie, że narracja wrzeszczącego PiS-u jest celna i uzasadniona. A trzeba chyba, nie wiem, huknąć pięścią w stół i odpowiedzieć na tą całą histerię. Bo ten jacht, jak to nazywają pisowcy, podniesie zakres usług hotelu. Ekspres do kawy jest potrzebny jak mało co. O czym wie każdy, kto rano pije 3 małe czarne. Ja wiem doskonale, jak wiecie, jestem maniakiem kawy i wiem, co to znaczy dobra kawa. Powiem tak, ręce precz od rozliczania branży hotelarsko-gastronomicznej, która mocno na pandemii ucierpiała. Tonęła w długach, gdy te psie elity robiły milionowe, lewe interesy na maseczkach, wadliwych respiratorach, prały pieniądze, zlecając usługi handlarzowi bronią, przyznawały jakieś milionowe dotacje braciom Golec i im podobnym gwiazdeczkom telewizji Kurskiego. Świeżyńskim, na majteczki w kropeczki, Bąkiewiczom, stawiały patriotyczne ławeczki, wspierały biednego Rydzyka i Salcesona od guseł. Jak do tej pory, jak wiecie, PiS nigdy nie został z tego rozliczony. Nikt nie poniósł kary za jawne złodziejstwo, perfidne oszustwa i nadużycia. Jak wiecie, Romanowskiego ponad 100 milionów na jednym z jego kont znaleziono. Ciekawe, skąd on to wziął. Tak do pisowców, ręce precz od rozliczania ułamka od 0,5% unijnych pieniędzy, które spłynęły do naszej kasy dzięki rządowi koalicji, nie waszej. Dostali ją obywatele, a nie rządzący politycy. I nie powiem, i to obywatele być może nadużyli zaufania przydzielających te dotacje. Nie mówię, że nie. A kto je przydzielał? Wśród tych darczyńców szastających unijną forsą znów widzimy te pisowskie twarze, które zajęły stołki przed 23 rokiem. I moi drodzy, no nie dajmy się zwariować. A pan, panie premierze, niech pan nie będzie miękki i naprawdę ukara każdego, który na to zasłużył, bez wyjątku i bez tego, jaka jest przynależność partyjna. Wiem, przepraszam, znów się bardzo rozgadałem, ale w miarę chciałem zamknąć ten temat. Także już zamykam japaczkę, już kończę.
Mam nadzieję, że Was to zaciekawiło, może coś nowe światło rzuciło, być może o tym wiedzieliście. Cóż, ja jeszcze raz bardzo z całego serducha dziękuję wszystkim darczyńcom za wpłaty. Wam, moi drodzy, za to, że jesteście, że wspieracie ten kanał. Udostępniajcie. Niech się niesie, niech się rozwija, niech ten nasz kanał rośnie w siłę. Jeszcze raz Wam bardzo wszystkim dziękuję, wszystkim bez wyjątku. Cóż, widzimy się przy następnym materiale jak zawsze i już dzisiaj zapraszam na najbliższą niedzielę. Obiecuję być punktualny i się nie spóźnić, czyli o 18:00 widzimy się na live'ie, a tymczasem do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. €91 milionów do zwrotu. OLAF kończy śledztwo w sprawie afery Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych za rządów PiS. Unijny urząd badał nadużycia przy zakupie generatorów dla Ukrainy za unijne pieniądze i mówi wprost o defraudacji. Michał Tracz. One są porażające. Tak, na gorąco unijny komisarz komentuje ustalenia Unijnego Urzędu Zwalczania Nadużyć Finansowych, które dotyczą jednej z największych jak dotąd afer poprzedniego rządu w Polsce. Raz, korzystając ze środków europejskich, dopuścił się bardzo poważnych nadużyć. W komunikacie unijny urząd pisze o zawyżaniu cen, braku konkurencji i nienależnych korzyściach przyznawanych niektórym wykonawcom. OLAF żąda od Polski zwrotu ponad €91 milionów. Robić biznesy na krzywdzie wojennej, znaczy nie ma gorszego draństwa, które właśnie zostało udowodnione przez OLAF. Także polska prokuratura twierdzi, że w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dochodziło do ustawek. Przykładem są właśnie agregaty dla Ukrainy. Zlecenie na ich ściągnięcie do Polski dostał producent ubrań, ulubieniec byłej władzy, który agregaty miał sprzedać Rządowej Agencji po grubo zawyżonej cenie. Teraz także unijna instytucja wprost mówi o defraudacji. OLAF wskazuje na sztuczne zawyżanie cen, faworyzowanie zaprzyjaźnionych firm, nieuzasadnione korzyści i zbyt wysokie zaliczki dla wykonawców, a także na utrudnianie prowadzonego w tej sprawie dochodzenia. Zarzuty w sprawie prowadzonej przez polską prokuraturę usłyszało już 11 osób, w tym ostatnio dyrektorka biura byłego premiera Morawieckiego. Kolejny transport. Były szef Rządowej Agencji Michał Kuczmierowski w Londynie czeka na decyzję sądu ekstradycyjnego, a twórca marki Retisbet po tym jak deportowany został z Dominikany współpracuje z prokuraturą, być może postara się o status świadka koronnego. Uzyskanie statusu małego świadka koronnego to jest wynik dość głębokich ustaleń pomiędzy prokuraturą a obroną. Ten raport będzie dowodem w tej sprawie, bardzo mocno obciążające tych, którzy za tą aferę odpowiadają. Pytanie tylko, do kogo prowadzą teraz tropy? Rządową agencję w czasach Prawa i Sprawiedliwości obsadzono bliskim znajomym pana premiera Morawieckiego. A premier Morawiecki mógł nie wiedzieć o tym, co tam się dzieje? Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby premier polskiego rządu nie miał pojęcia o tym, jak wydawane są te pieniądze. Wszystkie drogi, jeżeli chodzi o to, co się działo w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, prowadzą do Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki wielokrotnie bronił Michała Kuczmierowskiego. W Londynie szukał pracy. Także inni politycy PiS stawali za nim murem, zbierając pieniądze na kaucję. Dziś znów mówią, że za wszystkim stoi Tusk. Zawsze źródłem informacji o tych nieprawidłowościach są instytucje, które nadzorują osoby podległe Donaldowi Tuskowi. Tyle, że OLAF jest instytucją unijną, niezależną od politycznej władzy. Będą robili wszystko, żeby ta afera nie ujrzała światła dziennego. Oni się po prostu boją, że osoby czołowe w państwie mogą być zamieszane w tą aferę. Prokuratura mówi, że to jeszcze nie jest koniec śledztwa. Michał Tracz, Fakty.